Siemanko, witam wszystkich kibiców i widzów kolejnego odcinka Battle Course. Jesteśmy właśnie przed klubem Skra Sport, gdzie za chwilę będziemy sparować. Kilka fajnych ujęć, myślę, że Kamil tutaj uchwyci, więc zapraszam na dzień ze mną. To teraz już ze sparingi na 110%, tak? Na 100, dokładnie, na 130. Nagrywa się, będą widzieli. Nie! Stop! Wow. Cześć. Marcin Hejt. Marcin Hejt z obradą. Marian to jest już doświadczony zawodnik. Widzę z boku, co robi, czy party, czy stójka. Generalnie myślący gość. Także mam nadzieję, że sprawi niedowiarkom niespodziankę teraz w nadchodzącej walce. Żadna kontuzja go nie powstrzyma, no i zobaczymy go na zwycięskiej ścieżce, nie? Powodzenia, Marian. Marian is a champ. I spar with him for 5 years now. But at least I can say now I can survive rounds. First round I did in WCA. I entered 2 minutes 30 and I was done. Even more than survive. Yeah. Even more. Like calf kick and I was gone 5 years ago. So it's good. Yeah, progress is there. Hugo was a totally different fighter. Now it's machine, French machine. French machine. With Polish heart. Yeah, exactly. French blood. Serce polskiego serca. No. My ogólnie zawsze mocno sparujemy, także Marian jest w dobrej formie. Jak na ten etap przygotowań, no to myślę, że ma niską wagę, formę ma zbudowaną i czekamy na godzinę 0 i zobaczymy, czyje przygotowania były lepsze, czyje były cięższe. Komu się uda ten swój plan jakby wyegzekwować lepiej. Jak waga? 77 700. Jak robię wagę, to też. To się staje obsesją, aż to jest nienormalne i niesamowicie skrajne, bo po walce jemy ile chcemy, co chcemy i w pewnym momencie człowiek przestaje to doceniać. Nawet mam taki moment, że już myślę sobie, a po co jeść? Cały dzień mogę nic nie jeść. Jak coś zjem, to idę na łatwiznę. A właśnie, kurde, sztuka jest to, żeby sobie odmawiać. Jak człowiek potrafi dozować, to we wszystkim może odnaleźć przyjemność. Tylko no właśnie najgorsze jest to, że wiesz, nie potrafimy sobie dozować, odmawiać. A teraz to jest właśnie piękne uczucie. Jak czekasz na jedzonko cały dzień. Kurde, wiem, że już wielu kibiców może to zamęczać, te pieprzenie zawodników o jedzeniu, ale naprawdę człowiek na co dzień nie ma w ogóle pojęcia, jak to jest być głodny. Ale ja miałem coś skręcać. Ale już zrobiłem za dużo. Ale oczywiście miałem presję skręcać. Okej. Jesteś wymagający. Siemanko, witamy na Battle Course, tak to się nazywa? Tak. No, jesteśmy na Wrzeczono. Kiedyś tu mieszkałem niedaleko, tu jest WCA i jedziemy, wjazd robimy do chaty do muslima. Będzie zaskoczony, bo nie wie, że jesteśmy, a chcemy zrobić wejście, wiesz, takie policyjne, nie? I otworzą, dobrze. Otwierasz, policja! Mogę wiedzieć, że to nie. Co pan robi? Tam co ty, kurde, zobacz, taki zestresowany, nawet się nie ubrał. 6 rano wbijamy. Ja pierniczę, co ty taki zestresowany idziesz? Ale szybko otworzył, nie? Dobrym policjantą bym był. Co za ciemno jest, ty jak matka, nie? Tam rano stajemy! Ciemno jest tutaj, jak nie wiem co, to nie wiem, się da, to też się otworzy. Z buta jeszcze wjechali. A co, przestraszony byłeś? Nie, ja już wstałem, już zacząłem się ubierać. Nie, to ja rozumiem, ale nie byłeś w szoku? Jaka policja? O co chodzi? No nie wiedziałeś, że to ja jestem, nie? No nie.
Ty jeszcze Ale jest w szoku. dalej jest. On po walce z Andrzejem Grzybykiem tak w szoku nie był jak teraz. Zobacz. Andrzejem, ale ja wiedziałem, że to Andrzej. A może Bartosz? Bartosz mnie ignoruje. Bartosz, nie ignoruj naszego muslima, no. Biedny się stara tam dla ciebie. Ja mam tego. Cateringu, czemu nie mam jedzenia? Cateringu nie masz? No, to gdzieś się przy tym, jak zapukaliście, ja otworzyłem drzwi, patrzę, nie ma jedzenia. Myślałem, że zareaguję, ale fajnie to sobie... Nie umiesz, kurde, soldawać nie umiesz. 40 minut głębokiego snu miałem. Ja miałem 39. Jakieś nowe funkcje weszły, głęboki, niegłęboki, jak to Gamer mówił, pamiętasz? Że obudził się, wyspał się idealnie, tam coś tam, że zegarek mu mówi, że źle spał. A Gamer ci też odpowiedział, czy nie? To tamtym? Nie, weź nie zaczepiaj ten moment, weź, bo znowu nas pojadą ludzie. Do kogoś nowego trzeba zaczepić. Tak, ja ogólnie chciałbym zaczepić teraz Patryka Kaczmarczyka. Mam nadzieję, że robisz brzuszki, kochane. Widzisz, jak go nauczyłem? Widzisz, jak go nauczyłem? 3 tygodnie dopiero to jest tam. Uczę przerasta mistrza, w sensie ja przerastam mistrza. Memy jeszcze nie umiem robić na Twitterze, ale za niedługo się nauczymy może. Ale zobaczycie, że ja mam lepszego barbera niż Adam. Ja sam czuję po swoim ciele, widzę po sobie, zresztą patrząc w lustro, jak inaczej wyglądam w tych przygotowaniach, jak to jest dopilnowane, kwestia wagi, mojego cardio, jak na dystansie 5 rund się odnajduję w sparingu, no zdecydowanie coś innego. I wiem, że to przyniesie efekt w postaci bardzo dobrego performance'u i zrobię wszystko, żeby wygrać tę walkę i zrobiłem wszystko w przygotowaniach, żeby ją wygrać. Także no teraz zostało potwierdzić te całe moje słowa w klatce, tak? Też nie ukrywam, że nie mogę się tego doczekać, bo już te końcówka, te ostatnie 2 tygodnie to jest takie wyczekiwanie tak naprawdę, bo no wiele już nie zmienisz, robisz wagę, więc mało jesz i masz dużo czasu na myślenie. I teraz tylko mentalnie się przygotować na bitkę i tyle. Zobacz, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ty? Witam serdecznie, proszę bardzo. To jest mój barber. Także zamiast do Adama zapraszam u nas na Halloween. Lecimy jeść teraz. Dobra. Trzymajcie Dużo myślałem o tym, co zrobić na tym Battle Course, co pokazać, no bo też słyszałem głosy, że jakby nic się nie dzieje, że ciągle jest pokazywane to samo, ale musimy być trochę wyrozumiali względem nas, bo jednak ta końcówka tych przygotowań, te ostatnie 2 tygodnie, to jest naprawdę czas, w którym wszystko musisz mieć dopięte. Ważysz każde ziarnko ryżu, starasz się chodzić spać o odpowiedniej godzinie, wstawać o odpowiedniej godzinie, masz zaplanowane treningi i tak naprawdę, których już nie możesz odpuścić, no bo to jest już, wiesz, jakby końcówka, musisz mieć wszystko idealnie zaplanowane, musisz zrobić jakieś, nie wiem, drzemkę między treningami, żeby już być zregenerowany, fizjoterapia, żeby też wiadomo, żadnej kontuzji się nic nie przytrafiło. No wiem, że to jest powielanie schematów, ale w końcówce tak wygląda życie każdego z nas, każdego z zawodników. Może nie będzie na tym Battle Course jakichś dużych fajerwerków, ale wiadomo. Dla tych, co chcą zobaczyć, jak wygląda nasze życie, to na pewno jest dużo ciekawych smaczków i fajnych rzeczy. Ważymy wszystko, wiadomo. Mam ulubiony omlet i co ciekawostka, widziałem go kiedyś w ogóle na vlogu Borysa Majbuskiego i od tamtej pory jem go bardzo często. A to było naprawdę lata temu. Nawet nie wiem, czy Borys to będzie pamiętał, jak zobaczy. Rozgniatamy banana. Do tego będą płatki owsiane, błyskawiczne. No i jajeczko. Wiadomo. Smażymy na oliwie z oliwek. Jest... Kurczę, jest taki chudy, że zobaczcie. Spodnie. Dobra, wrzucamy wszystko na patelnię. Jak się nie uda, to jest tylko i wyłącznie twoja wina, nie? No uda się, musi się udać. Tak? Poszło. Masło pistacjowe z solą himalajską. Polecam, jest klasa. Delikatnie sól. Na górę wjeżdża. Do tego miód. A na górę lecą daktyle.
Codziennie jem takiego omleta na śniadanie. Tak naprawdę liczyć kalorie zacząłem po przegranej walce z Dawidem Śmiałowskim, bo to było najbardziej traumatyczne zbijanie wagi w moim życiu. Wcześniej współpracowałem z dietetykami, ale bardzo instynktownie to wszystko robiłem tak trochę po swojemu, ale po tamtej walce, jak strasznie ciężko zbijałem wagę, to zacząłem już naprawdę liczyć wszystko, każdy ziarnko ryżu i od tamtej pory tak naprawdę zrozumiałem, o co w tym chodzi, nie? Spakuwa. No walka nie jest taka, jak się wielu osobom wydaje i że ogólnie to jest przerażająca sprawa, wiesz, wychodzisz przed tysiące ludzi, mnóstwo ludzi cię ogląda, twoja rodzina, kibice, wszyscy jeżdżą za tobą, a ty masz tam wyjść i nie boisz się raczej bólu fizycznego, nie boisz się, że ci ktoś złamie nos, czy szczękę, czy cokolwiek, tylko bardziej boisz się tej porażki, boisz się tego... No to można nazwać upokorzeniem nawet, bo wiesz, bo to jest takie, sporty walki są takie bardzo personalne, wychodzisz 1 na 1 i no samo oczekiwanie na walkę i samo ten moment wyjścia, to jest tak stresujący moment, że no ja nie zapomnę momentu przed walką z Pascalem Hinsenem, jak miałem takie w głowie z moim przyjacielem Dawidem, gdzieś byłem na górze tam za Kotarą, bo to były Gliwice, gala Pudzian Mamet. Spojrzałem, ten Hinsen wychodził tam do walki i taki wielkie, wiecie, hala ogromna, tam 18 000 ludzi chyba było. I ja sobie tak patrzę na to i myślę, kurwa, po co ja to robię? Mógłbym być do normalnej pracy, po co mi to, nie? I tak, wiesz, taka głupia chwila takiego myślenia i się śmieję do wszystkich, jak zawsze o tym mówię, że strasznie się tak zestresowałem i czułem taką mega dużą presję na sobie. Śmieję się, że ten strach znokautowałem w minutę, nie? Także ten strach i ta presja to jest coś, z czym albo cię spali i właśnie uciekniesz z walki jak najszybciej, albo właśnie da ci ten ogień i będziesz mógł przenosić góry. Dzisiaj wieczorem u nas będzie impreza halloweenowa, więc trzeba trochę przystroić domek. Podczas tych przygotowań dużo wyjeżdżałem do Poznania. Trochę mnie nie było, więc no, każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną, z dzieciakami. Lubię ich odbierać z przedszkola, możemy wtedy sobie spędzić ten czas razem, poopowiadać coś, poprzytulać się. W wolnym czasie lubię zrobić coś przy domu, trochę majsterkować. Tutaj na przykład plac zabaw zrobiłem dzieciom, jak trzeba coś naprawić, no to też zawsze lubię to, jestem do tego chętny. Na początku wydaje się skomplikowane, później często okazuje się, że jak się w to wejdzie, nie jest to wcale trudne, a później ten efekt końcowy bardzo cieszy. Generalnie uważam, że taki plac zabaw to jest najlepsza rzecz dla dzieci. Na początku mieliśmy taki sam ten domek z tą zjeżdżalnią, ale tak zauważyłem, że dzieci praktycznie z tego w ogóle nie korzystały, więc stwierdziłem, że dobra, dorobię im drabinkę, żeby mogli chodzić sobie po niej. Zrobiłem tą drabinkę, zauważyłem, że kurczę, te dzieciaki cały czas się wieszają po tej drabince, więc stwierdziłem, dobra, to dorobię im jeszcze drążek. Dorobiłem ten drążek, to zaczęli na tym drążku faktycznie się podciągać, wisieć i generalnie zauważyłem, że te dzieciaki faktycznie często podczas zabawy bawią się jakiegoś tam ganianego nawet po tym placu zabaw i nieświadomie gdzieś tam czekają na kogoś albo sobie rozmawiają i wiszą sobie na tych drabinkach, więc myślę, że jest to super rzecz, tak żeby te dzieci faktycznie ćwiczyły. No, dzisiaj jest Halloween, idziemy zbierać cukierki. Więc dla nas Halloween to jest fajna zabawa. Nie jest dla nas to święto, jest to fajna zabawa. Jutro jest święto, Dzień Wszystkich Świętych. Pewnie nikt jeszcze nie widział WCA, nigdzie żadna filmika, nigdzie nie jest pokazywane, więc my dzisiaj z Berą wam specjalnie dla was pokażemy WCA, panie i panowie. Zapraszamy! Tak się prezentuje WCA, które jeszcze nikt nie widział. Tu recepcja, tu Adrian. Dzień dobry, z nową fryzurą. Jeszcze z tym, jak ty jeszcze wczoraj włączyłeś, to nie miałeś tych, jak to się nazywa? Aparatu. Aparatu. Nie, jest, teraz mogę się przejechać od ucha do ucha. O, tam. Zalogono chłopcy, nie ma się. Co tu się dzieje? Cześć, Hubert. Miło poznać w końcu.
On jest wielkim twoim fanem na tu. No. Tak. Wszędzie mówi, że tylko musty. A jak przyjdzie co do czego, to postawi na Bartosa na pewno. Duży faworyt, 1,24. Jak chcesz zarobić, to musisz na mnie stawiać. Z Andrzejem walczyłem, wszyscy na mnie stawiali. Tyle kuponów mi przesłali, tyle kasy zarobili, że... To działamy od razu? Tak, no ty muś on ma na 10 trening, więc rozkłada się i od razu jedziemy w wywiad, nie? Po programie Hate Parku z Wojem rano do mnie pisze Maciek Turski, nie? Adam Soldajew chciał twój numer. Ja mówię, no ciekawe, czy coś tam polnąłem na Hate Parku głupiego, czy nie? To ja mogę tam gdzieś czytanie. Ja jeszcze za dietetyka muszę robić, żeby podchodzić, mówi, co ja tam mogę zjeść. Jak mi mój catering nie przyszedł. Dobra, Adam, ciągnij z bagażnika ten catering. Nie mam żadnego. Naprawdę? No wyciągaj, no. Przysięgam, nie mam, bo nie wiem, jakieś głupoty gada. Specjalnie podkręca. To jest kluczowa sytuacja u ciebie. Spokój się, człowieku. Wiesz co? Wodę zatrzymałem, wczoraj było mniej. Jest dobrze. Na 3 tygodnie przed jest dobrze. Chociaż wcześniej też było dobrze. Dzień przed ważeniem było źle. A ty masz teraz ktoś z was z tym, z Bartosińskim, wywiad czy coś? Nie, ale ja chciałem jechać do Łodzi. Przed naszą walką na pewno pojadę. Do Łodzi chciał, ale tu trzeba było go zaprosić. Zobaczcie, tak się wspiera polskie MMA. Gdzie są redakcje sportowe? Gdzie no? Trzeba ich zapraszać. Ja jest zawodnik, kurde, muszę się skupić na treningach, a oni muszą medialną część zrobić, a to ja, kurde, i treningi, i medialną część, wszystko za mnie, no, jak cię kręcę. Ja jestem ciekawy, jak mu odwali i jak on by zdobył pas. Pas to tylko formalność dla mnie. Tutaj dzwoniłem do ciebie, żeby ciebie uratować przed Wojsławem, bo on ciebie cisnął, czemu nie nagrywasz z Muslimem, o co chodzi. Ja mówię, dawaj, zapraszam, będziesz miał Muslima i tak dalej, nie? Medialną część też trzeba podkręcać, bo nie samymi pięściami można dobrze zarabiać. Nawet Wiktorowi już mówiłem, tam pomagałem, mówię, powiedz to, tamto, a też nie słucha się. I poszedł tam do was, do kanału sportowego i coś tam innego powiedział. Tak? Zjesz go tak szybko jak eklera, którego zjadłeś. Dobra. Poszedł, no, później przychodzi i mówię, powiedziałeś, nie powiedziałem, ale coś innego powiedziałem, zapomniałem co powiedziałem. Ja się zwrócę tutaj do pana Marcina Helda. No. O was na programie wiedziałem, przecież ja nie będę się wpraszał na takie wywiady tu. No. Panie Hedy, zobaczy pan, jak to się wszystko działa, jak to się robi. Niestety tutaj... Jakoś musi. Ci, kurde, reporterzy, ci medialni, wszyscy oni tak troszeczkę mają nos zawyżony, więc trzeba wjeżdżać, wiesz, jak zobacz. Słuchajcie, ja wczoraj jadę po bułki, a ten dzwoni się no. Co panowie, ja wam dziękuję. Jak najwięcej shotów, jak najwięcej tej gry medialnej i pytaj się o prowadzenie programu. Dziękuję bardzo. Dzięki ci bardzo. Dobra, fajnie, dziękuję. O, widzisz, dietetyk mi odpisał, uwaga, super. Ciśniemy dalej. Kurczę, ja nie mogę ten pierwszy nasz wywiad znać. Zobacz. A i taki młodziutki. No, zobacz, jak 75 tysięcy lajków. No ja ci mówię, taki viral, te wywiady poszły. Ale zobacz, człowieku. Ja tu tak dobrze bo ja tu FM jeszcze nie było debiutu w KSU. Ty, ale jak model, zobacz, pokaż, patrz. Zobacz, jaki Adam tutaj. Strzyżony. Te czasy, wiesz o co? Dobrze, Adam, to co? Dziękuję ci bardzo, życzę ci powodzenia z wagą dzisiaj na sparingach, żeby było się bez żadnych kontuzji. No i widzimy się w Bułgarii. Tak jest, dziękuję bardzo. No takie szoty były, wiesz, tych wywiadów z Hubertem. To był w ogóle jedyny wywiad wtedy po tej walce. Chyba tak, no. Bo wiesz, kto tam miał mieć, Kaniowski miał mieć i on się przyczepił. Tak, i on się przyczepił. Ja powiedziałem, nie ma Kaniowskiego, skoro on tak na chama się przyczepia, to nie robimy mu tak? Ja mówię, nie robimy mu wywiad, chodź i ty tam gdzieś byłeś, ja mówię, dobra, do Huberta, on spoko, gdzie on jest. To chyba jakoś tak zrobiliśmy, wiesz? Bo od razu po tym mówię, dobra, zawijamy, bo tam był nakaz taki, że trzeba było zrobić z Kaniowskim. Ale on tak na chama chciał ten wywiad, on tak na chama chciał, ja mówię, że nie, ale na drugi dzień tak Bajsan mi powiedział, co ty gadasz, człowieku? Przecież my mamy tak, że musi zrobić i na drugi dzień zrobili dopiero z nią wywiad, tak. W hotelu. Tak, no. Więc widzisz. Zajebiste, no. Więc stare logo. Fajnie. Było, fajnie było. Idziemy dalej.